Ci ludzie musieli wejść pod tą kratkę, która blokowała im głowę, więc się zanurzał w tej chemii. Dopiero wychodził i był prysznic. Czasami była woda gorąca bardzo, taka wrzątek, a czasami lodowata, jak lód. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim nowym autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. I pamiętajcie, że widujemy się tylko i wyłącznie tutaj, nigdzie indziej. Tylko tutaj, w każdy wtorek o godzinie 20. Dzisiaj o tajemnicach Walimia. Każda miejscowość na Dolnym Śląsku ma swoje tajemnice. Szczególnie ta, w której ja pochodzę, a więc Walim. Dzisiaj o dramatycznej tajemnicy Walimia, która po dzień dzisiejszy nie została tak naprawdę wyjaśniona. Jest z nami dzisiaj towarzysz walimski, piesek, który tutaj mieszka na dawnym dworcu kolejowym w Walimiu. Słuchajcie, na tym dawnym dworcu kolejowym w Walimiu rozgrywały się dramaty ludzkie z okresu II wojny światowej. Dlatego, że na ten dworzec Niemcy ściągali jeńców wojennych, na przykład już Francuzów w 1940 roku, a później ludzi z podbitej Europy, których zamieniali na więźniów i wysyłali do Arbeitslagerriese, do obozów, i oni budowali właśnie w podziemiach kwaterę Hitlera. Okazało się, że przez czysty przypadek, jakieś niecałe 20 lat temu, znaleziono świadectwo tego bestialstwa i tej zagłady. Otóż mieszkaniec Walimia, pan Henryk Motowilczuk, świetny człowiek, osobiście znam, bardzo dobry gawędziarz i człowiek, który tu urodził się po wojnie, świeżo po wojnie, dlatego że jego rodzice przyjechali jako repatrianci ze wschodu. On znalazł pewną rzecz. Kiedy upadał zakład przemysłu lniarskiego w 90 latach, pan Henryk malował akwarele. To jego hobby. Dał takie ogłoszenie na słupie, że zbiera stare ramki od obrazów. Mogą być nawet ramki od dawnych instrukcji przy maszynach zakładowych. I na to ogłoszenie odpowiedziało kilku walimiaków. Nie chcę mówić jakich, bo te ramki w różny sposób były zdobywane. Kiedy pan Henryk zaczął rozwijać te właśnie stare ramki, wyrzucać z nich stare instrukcje od maszyn, czy jakieś tam inne jeszcze rzeczy, które były śmieciami, wyleciało kilka malutkich zwoi papieru, zawiniętych tak, dołożonych na siebie. Najpierw, kiedy je rozwinął, pomyślał, że to jakieś dziecięce bazgroły, że dzieci namalowały jakieś figurkowe, bajkowe postacie. Ale kiedy zaczął się przyglądać tym właśnie zwitkom papieru, zauważył, że to nie dzieci malowały, tylko ktoś naszkicował to, co się tutaj dramatycznego działo. Musieliśmy się wspiąć na wzgórze za dworcem. Ten dworzec dzisiaj już jest nieczynny. Nie przyjeżdżają tutaj żadne pociągi ani żadne wagony. Ale kiedyś przyjeżdżały.
I to jest pierwszy szkic, który wypadł panu Henrykowi Motowilczukowi z tej właśnie odrestaurowanej ramki. Co na nim widzimy? Widzimy na nim ludzi, cywili, w ubraniach, z walizkami, z jakimiś też tobołkami, rozdzielonymi przez dwóch SS-manów. Jeden stojący przy drzwiach z napisem Wiste Waltersdorf. A więc po wojnie, tak się nazywał w czasie wojny Walim. Pustynna wieś Waltera, Wiste Waltersdorf. Taki napis był nad wejściem do stacji. Drugi w czapce, również z karabinem z bagnetem, oddziela następnych ludzi. Być może są to Żydzi. Niektórzy mają brody, kapelusze, ale większość nie. Ciężko powiedzieć. Na pewno ludzie z okupowanej Europy, którą Niemcy przecież zagarnęli. Widzimy także parowóz, który wjeżdża właśnie torami, które kończyły się tutaj w tym miejscu. Kiedy spojrzymy na ten szkic, doskonale widać ilość okien, a nawet te małe, okrągłe okienko, które właśnie jest nad tymi oknami i tutaj to miejsce, gdzie znajdował się ten napis. Ci ludzie przechodzili przez tą stację, formowani w kolumny, maszerowali dalej. A gdzie? Następne szkice to doskonale wyjaśniają. Ja za chwilę podejdę pod ten budynek i postaramy się znaleźć jeszcze więcej takich mikrośladów z tego, abyście wiedzieli, że to jest autentyczne. Że ten, który naszkicował ten obraz, musiał tu być i to wszystko widzieć. Chciałbym odnaleźć ślady z tego właśnie szkicu, które potwierdzają, że to, co było tam naszkicowane, miało naprawdę miejsce. I tutaj, gdzie teraz właśnie ruszam nogą, proszę zobaczyć, odgarniam ten mech i widać ślady dawnego peronu. Na tym peronie ci ludzie stali. Jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka, ale dokładnie to jest widoczne. Zarośnięte, taki niemy świadek właśnie tamtych wydarzeń. I teraz na szkicu w budynku pokazane są drzwi. Podejdziemy do tego budynku i postaram się odnaleźć tą samą perspektywę. Okazuje się, że tu, gdzie był napis Wiste Waltersdorf, to ten fragment jest doskonale widoczny. Nie ma już napisu, Polacy ściągnęli. A drzwi znajdowały się w tym miejscu. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie otynkowaniu, to widzimy ślad właśnie framugi całej tych drzwi. Później oczywiście po wojnie, kiedy stacja przestała już użytkować, zrobiono tutaj okno, ale ślad tego, że te drzwi tutaj w tym miejscu były, jest doskonale mimo 80 lat ukończenia wojny widoczny. Dokładnie tutaj. I część tych ludzi właśnie stała w tym miejscu, gdzie teraz ja, rozdzielona przez SS-mana w hełmie z karabinem, z bagnetem, a część stała chwilkę dalej na peronie, który jest za mną widoczny, rozdzielona przez człowieka, który przypomina mi trochę zawiadowcę stacji. Alfreda Lachmana. Skąd ja go znam? Otóż jakiś czas temu znalazłem tutaj zdjęcia i listy związane z tą rodziną, więc wiem, jak oni wyglądali. I na tym szkicu on naprawdę jest dość mocno podobny do tego właśnie zawiadowcy stacji. Nie ma szkicu, który by przedstawiał tych ludzi maszerujących po wyjściu z dworca. Nie ma takiego szkicu. Ale ja wiem, jak to wyglądało. Dlatego, że 2 lata przed nimi przyjechali na ten dworzec, na ten peron jeńcy francuscy. Było ich około 40. I mam unikalne zdjęcie, dzięki moim kontaktom z byłymi niemieckimi mieszkańcami. Dzięki Gunrund Burkert, mojej przyjaciółce, która również jest Niemką i bada historię Walimia. Ona dała mi to zdjęcie, na tym zdjęciu widać, jak tą ulicą, gdzie dzisiaj jest asfalt, a kiedy rzeczywiście był bruk, prowadzą tych pierwszych jeńców francuskich latem 1940 roku. Doskonale widoczny jest Pałac Webskiego. Te same okna, ta sama perspektywa, mur, zabudówka. Nie ma tylko domu po lewej stronie, został rozebrany po wojnie.
na cegłę, na Warszawę. Ale wszystko się zgadza. I ci ludzie z tymi walizkami, w tych ubraniach cywilnych, maszerują tą ulicą w głąb dalszych zabudowań Walimia. Ludzie ci jeszcze z tobołkami, z walizkami w dłoniach, w płaszczach, w ubraniach cywilnych przechodzą właśnie tutaj. Tą bramę do zakładu przemysłu lniarskiego. Kiedyś niemiecka spółka Webski, Hartmann i Wissen. Dokładnie idą tutaj, gdzie ja teraz jestem i za moimi plecami skręcają w prawo do tak zwanej łaźni. I tam w tej łaźni rozpoczyna się cały proces odarcia tych ludzi nie tylko z ubrań, ale też z godności, wystrzyżenia ich na łyso i zrobienia z tego człowieka, który niedawno stał na stacji Wieste-Waltersdorf, więźnia kacetu, Arbeitslager Riese, a więc więźnia, który ma pracować ku chwale III Rzeszy. To wszystko działo się właśnie tutaj i następne szkice, rysowane już inną ręką, przez kogoś innego, ukazują bestialstwo i dramat tamtego wydarzenia. Pan Henryk również wspominał mi, że miał okazję rozmawiać z jedną z robotnic przymusowych, Polką, Anielą Ptak, która trafiła tutaj z Zawiercia i była tu przez okres II wojny światowej, a potem się tu również osiedliła. I na pewnych imieninach ona w pewnym momencie otworzyła się i opowiedziała mu sceny właśnie z tego zakładu, bo ona była świadkiem wejścia tych ludzi i robienia z nich więźniów. Mało tego, nie tylko ona, byli też Niemcy, którzy byli w tych oknach, pracowali i widzieli, jak te kolumny suną tutaj, a za chwilę wychodzą już w pasiakach, czasami z wyrwanymi zębami, bo przecież szukano złotych zębów, już skostnieli, bo jest zima i formowani są w grupy i idą w kierunku Włodarza, czy też w dół tam do Jugowic Górnych. A dzisiaj jest tutaj baza powiatu wałbrzyskiego, dlatego są te koparki, bo stąd utrzymywane są drogi właśnie powiatowe. Dlatego taka, no właśnie, sytuacja. Tak jak powiedziałem, na innych kartkach jest dalszy koszmar tego dramatu. Jest strzyżenie. Ci ludzie są rozebrani do naga. Widać lumpen, napis lumpen po niemiecku, ubrania, szmaty. Tutaj jest ktoś nagi. Fryzjer strzyże wszystkie owłosienie, całe owłosienie na ciele, jakie człowiek posiada. Później jest dezynfekcja. A więc basen z lizolem. Jest nawet napis po niemiecku Lizol, czyli chemia. Ci ludzie musieli wejść pod tą kratkę, która blokowała im głowę, więc się zanurzał w tej chemii. Dopiero wychodził i był prysznic. Czasami była woda gorąca bardzo, taka wrzątek, a czasami lodowata, jak lód. Dopiero później z tych ludzi zrobiono więźniów. Widać są baraki. Też widać kogoś powieszonego. Być może za próbę ucieczki. Albo za jakieś inne absurdalne przestępstwo dla katów z SS. Widać też worki z cementem i lorę. Widać też szyny. Ewidentnie budowa Riese. I jedna bardzo ważna rzecz. Latem 1944 roku wybucha tutaj potężna epidemia tyfusu. Niemcy są wystraszeni, panicznie się boją tyfusu, bo umierają SS-mani, umierają Wachmani, umierają też mieszkańcy Wieste-Waltersdorf i Wystegeisdorf, Głuszycy. A więc ściągają przewoźne krematoria, mobilne krematoria, które rozmieszczone w okolicy wypalają tą nadwyżkę zwłok, gdyż komanda więźniów nie są w stanie ich zakopywać. Wtedy też powstaje cmentarz. Wtedy też na cmentarzu ewangelickim powstaje masowy grób więźniów właśnie z tej epidemii
tyfusu. Aniela Ptak widziała te rzeczy. Opowiadała panu Henrykowi, jak pewnego dnia przyprowadzono piękną, młodą blondynkę. Blond dziewczynę. Pochodziła prawdopodobnie ze wschodu. Niemcy ludzi ze wschodu klasyfikowali ogólnie Ostarbeiter, ale pracownik ze wschodu. Nie klasyfikowali Rosjanin, Białorusin czy też Ukrainiec. Ostarbeiter. Ona miała przepiękny warkocz. Ścieli jej ten warkocz i kazali się w tym lizolu zanurzyć. Ona płakała, prosiła, że nie. SS-manka zanurzyła. Prawdopodobnie ją zamordowała. Był też moment, kiedy Aniela Ptak opisywała, że ci ludzie, którzy czekali na swoją kolej, mieli wejść do łaźni, tupali zimna. Jak tupało 100, 200, 300 osób, to w baraku delikatnie drżała podłoga. Takie właśnie były efekty. Aniela Ptak jeszcze pamięta jedną rzecz. Widziała też młodego Niemca z Walimia, który w 1945 roku, w marcu, aby nie iść na front, wziął siekierę, położył palce na pieniek i on rąbał sobie palce, żeby nie mógł strzelać z karabinu. Ktoś zadenuncjował, przypuszczalnie jakiś fanatyk hitlerowski, swojego obywatela. Przyszło gestapo, wyciągnęło go z domu, na podwórku kazało klęknąć, odczytało wyrok, że jest tchórzem, że nie chce walczyć za Führera, odbezpieczono pistolet, strzał głuchy i po chłopaku. To takie rzeczy widziała. W swojej dłoni trzymam pewną listę. Listę tych, którzy nie wyszli żywi z Arbeitslagerlise Waltersdorf, a więc obozu pracy, który był w tym miejscu, gdzie jestem, w Walimiu. Tą listę znalazła przez czysty przypadek ekipa doktora Jacka Wilczura w 1964 roku, która zajmowała się obiektem Riese. Gdzie ją znalazła? W Kostnicy, przy dawnym cmentarzu ewangelickim, tam, gdzie dzisiaj jest masowy grób ofiar niemieckiego, hitlerowskiego terroru. Kiedy czyta się tę listę, to większość ludzi na tej liście to praktycznie Europa, którą Niemcy podbili. Krot Grigori, Ostarbeiter, Kowalenko Wasili, Russe, Iwan, Nikolaj, Ostarbeiter, Władek Szewczuk, Polak. Ta lista jest bardzo duża. Primo Loro, Italianer, a więc jeniec włoski. Giuseppe Odette, Francisco Amditte, Francuz. Proszę zobaczyć. Być może tych ludzi, których przeczytałem, albo tych, którzy są na tej liście, ci ludzie byli też na szkicach anonimowego autora. Rzekłbym nawet autorów, bo po dzień dzisiejszy nikt nie wie, jak się nazywali, skąd pochodzili i kim naprawdę byli. Ale zanim jeszcze się pożegnamy, mam dla was jedną zagadkę. Chciałbym, abyście uczestniczyli ze mną w pewnym śledztwie, związanym właśnie z obiektem Riese. Otóż jakiś czas temu wpadła w ręce mi koperta niestety pusta, bez listu. Nie chcę oryginału pokazywać, w sensie takim, żeby nie zniszczyć. Jesteśmy na wietrze, może też paść deszcz. To jest koperta, która została nadana do Fräulein Inge Amberger, która zamieszkuje Charlottenburg, Reichsstraße 104. Nadana została w Kreis Waldenburg, czyli powiat wałbrzyski, Hauptsdorf, czyli Jugowice, dzisiejsze Jugowice. A przez kogo została nadana? A została nadana przez Obertruppenführera Rudi Kugelmeier z Oberhausdorf, Jugowice Górne, Kreis Waldenburg-Schleuse, czyli powiat wałbrzyski, Śląsk, ale z Lager Wolfsberg, czyli z obozu pod Włodarzem, z obozu Riese.
może udałoby się znaleźć krewnych Rudi Kugelmajera, który wiadomo już jaką funkcję pełnił, albo dowiedzieć się, kim była Inge Amberger, do której on pisał i co pisał. Czy ktoś z rodziny Inge Amberger żyje? Czy była jego narzeczoną? Czy też może przyrodnią siostrą? Albo daleką krewną? Jeżeli macie ochotę, możemy się właśnie w takie śledztwo zabawić. Być może uda nam się jakiś skrawek tajemnicy wyrwać właśnie olbrzyma. Pamiętajcie, bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał, łapka w górę, dzwoneczek i pamiętajcie o wspieraniu. My niewiele potrzebujemy. 1 kawa w miesiącu od każdego z was, a my zabieramy was w takie podróże i chcemy z wami dzielić się zagadkami z przeszłości. Do zobaczenia w każdy wtorek o 20:00. Łukasz Kazek, History Story. Jeżeli mielibyście ochotę porozmawiać z odkrywcą szkiców, mieszka do tej pory w Gniewalim. Henryk Motowilczuk wraz ze swoim synem prowadzi agroturystykę. Słoneczna Dolina. Możecie tam śmiało się przekimać i poznać bardziej dogłębną historię tego, co wam dzisiaj powiedziałem. Do zobaczenia. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.